Witajcie! W tym wideo zajmiemy się kolejnymi krokami w tworzeniu projektów w programie Upshift. Poznacie 2 przydatne ćwiczenia, które mogą pomóc uczniom i uczennicom lepiej zrozumieć użytkowników oraz rozpocząć projektowanie rozwiązań. Pierwszym z nich będzie analiza potencjalnych odbiorców dzięki stworzeniu tzw. person, fikcyjnych postaci reprezentujących ludzi, na których nasze rozwiązanie będzie miało bezpośredni wpływ. Następnie skupimy się na rozwijaniu umiejętności generowania pomysłów dzięki metodzie burzy mózgów. Tworzenie person to zazwyczaj dość angażujące uczniów i uczennice ćwiczenie. Pomaga im wejść w buty potencjalnych odbiorców lub beneficjentów i beneficjentki ich projektów. Persony to fikcyjne postacie, które tworzymy na podstawie rzeczywistych danych zebranych od wielu osób. Przypisujemy im cechy, potrzeby i zachowania tej grupy. Jako personę zawsze wybieramy jedną osobę, a nie grupę. Dużo łatwiej jest stworzyć rozwiązanie dla jednej konkretnej osoby niż dla dużej, zbiorowej grupy. Wyjaśniając uczniom korzyści stworzenia person, warto zwrócić uwagę, że persony zapewniają nam reprezentację różnych segmentów w grupie docelowej. Pomagają tworzyć z myślą o odbiorcy. Dodają projektowi bardziej ludzkiego charakteru i pozwalają wyjść poza analizę suchych faktów zebranych podczas badań czy wywiadów. Ułatwiają zrozumienie potrzeb, preferencji, zachowań i bolączek odbiorców. Opracowując szczegółowe persony, możemy lepiej wczuć się w naszą grupę docelową i zaprojektować rozwiązania, które skutecznie zaspokoją jej potrzeby. Co będzie przydatne? Znowu, z pomocą mogą przyjść nam duże arkusze papieru. Uczniowie mogą też stworzyć wirtualny profil, np. w formie CV. Poproś młodzież, by wyobraziła sobie konkretną osobę, do której chciałaby skierować swoje rozwiązanie. Niech szczegółowo opiszą ją na jednym arkuszu lub kartce. Ważne będą dane demograficzne tej osoby, imię i np. charakterystyczne nazwisko, jak Anna Ogrodnicka, Paweł Fotografski, wiek, płeć, czym się zajmuje, skąd pochodzi, gdzie mieszka, jakie ma wykształcenie. Warto skupić się też na informacjach na temat hobby naszej persony. Co robi w wolnym czasie? Gdzie można ją spotkać? Co ją motywuje? Jakimi wartościami się w życiu kieruje? Jakie ma wyzwania, problemy, frustracje? Uczniowie mogą też wymyślić jakiś cytat, który mogliby jej przypisać, hasło lub zdanie, które oddaje charakter persony lub jest jej mottem życiowym. Na przykład życie to piękna katastrofa. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Aby tchnąć jeszcze więcej życia w naszą personę i pobudzić nieco kreatywność, warto wykorzystać zdjęcia z kolorowych magazynów lub ją narysować. Uczniowie mogą też popuścić wodze fantazji i opracować profil persony w formie kolażu lub obrazu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Co istotne, w zależności od rozwiązywanego problemu, może okazać się, że nasza persona niekoniecznie będzie człowiekiem. Jeśli bowiem uczniowie pracować będą nad przygotowaniem akcji charytatywnej z okazji Dnia Zwierząt, personą może stać się 5-letni kundelek Fafik z warszawskiego schroniska na Paluchu. Możemy też zdecydować się na kreatywne wykorzystanie pomysłu z tworzeniem person. Dajmy na to podczas przygotowywania projektu z zakresu ochrony zwierząt z okazji Dnia Ziemi. Wtedy, jako personę, możemy wybrać samicę wilka szarego z Watachy żyjącej w Białowieskim Parku Narodowym. A w miejsce zainteresowań, motywacji i bolączek uczniowie i uczennice mogą wpisywać informacje na temat siedlisk, zachowań czy zagrożeń dla danego gatunku. Drugim, bardzo rozpowszechnionym ćwiczeniem, bez którego trudno wyobrazić sobie pracę nad projektem, jest burza mózgów. Czego będziesz do niej potrzebować? Tablicy typu flipchart, dużej ilości samoprzylepnych karteczek oraz zestawu kolorowych flamastrów lub kredek. Burza mózgów, jako metoda generowania pomysłów, jest szeroko wykorzystywana, nie tylko w edukacji, ale też np. w biznesie. Jej rolą jest wytworzenie jak największej ilości pomysłów. Okazuje się jednak, że często jej prawidłowe przeprowadzenie może nastręczać pewnych trudności. Dlaczego? Ano po pierwsze dlatego, że jednymi z podstawowych zasad burzy mózgów są zasada różnorodności oraz zasada odroczonego wartościowania. Co to oznacza w praktyce? To, że na początkowym etapie każdy pomysł jest tak samo dobry i żadnego wyboru nie powinniśmy krytykować, oceniać ani odrzucać. A to samo w sobie bywa wyzwaniem dla naszych oceniających w kółko umysłów. Początkowo nie interesuje nas jakość ani przydatność pomysłów w prawdziwym życiu. Stawiamy na ilość.
Każdy pomysł jest tak samo dobry i powinien zostać zapisany. Żadnej propozycji w fazie generowania nie wolno nam odrzucić, nawet jeśli wydaje nam się zbyt zwariowana, niedorzeczna czy wręcz niewykonalna. Nawet najbardziej irracjonalne idee są mile widziane. Bardzo ważne jest, by osoba facylitująca w postaci nauczyciela czy nauczycielki także powstrzymywała się od jakichkolwiek ocen. Powinna przestrzegać wszystkich zasad, by nie utracić zaufania grupy. Kolejnym potencjalnym wyzwaniem stojącym przed grupą podczas burzy mózgów jest to, że wszystkie pomysły są wspólne. Nie ma pomysłów Twoich ani moich. Każdą ideę można podchwycić, zmienić, połączyć, uzupełnić, dobrowolnie modyfikować. Istotą jest tutaj współdziałanie i grupowe uruchomienie kreatywności. Nie rywalizujemy ze sobą, a inspirujemy się pomysłami innych. Między innymi właśnie dlatego tak ważne jest, by każdy zgłoszony pomysł został zapisany w miejscu widocznym dla pozostałych członków grupy. To stymuluje do dalszej kreatywności i modyfikowania powstałych już pomysłów. To także sposób na to, by zaangażować nawet bardziej nieufnych czy nieśmiałych członków grupy. Warto wszystkie te zasady omówić na samym początku, spisać na osobnej kartce i wywiesić w widocznym dla wszystkich miejscu, by w razie potrzeby można się było do nich odwołać. Dobrze zwrócić jest także uwagę na sposób, w jaki formułujemy problem do rozwiązania. Dobrze, jeśli zaczynałby się od słów wymyślić, zaprojektować, stworzyć, zapobiec. Można też zacząć od pytania: jak moglibyśmy? Zbyt wąskie sformułowanie problemu może ograniczać kreatywność i liczbę potencjalnych rozwiązań. Ponadto istotą burzy mózgów, jak sama jej nazwa wskazuje, powinna być jej wysoka żywiołowość i dynamika. Nie zapominajcie też, że nic nie karmi kreatywności bardziej niż dobry humor i zabawa. Aby pomysły płynęły wartkim potokiem, powinniśmy pozwolić uczniom na krótką, lecz intensywną burzę. Sama faza generowania pomysłów nie powinna trwać zbyt długo, około 15 minut. Po takiej otwartej burzy mózgów osoba facylitująca może jeszcze dodatkowo pomóc uczestnikom wyjść poza utarte schematy, stosując pytanie, co by było, gdyby rozwiązanie było przedmiotem lub rzeczą, usługą lub procesem, osobą, interakcją, komunikatem. Dopiero potem przechodzimy do kolejnego etapu, na którym możemy grupować, łączyć i w razie potrzeby rozwijać wybrane pomysły. Wtedy następuje też ocena pomysłów według jasno ustalonych wcześniej kryteriów przydatności i oryginalności. Możemy więc podzielić propozycje na 4 grupy: nowe, nieprzydatne, nowe, przydatne, znane, nieprzydatne, znane i przydatne. Najwięcej uwagi należy poświęcić na rozwijanie pomysłów z grupy nowe i przydatne, jako tych, które są najbardziej twórcze, a jednocześnie realistyczne. Jeśli przed burzą mózgów poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu na analizę naszych docelowych odbiorców, np. poprzez opracowywanie person, zwiększamy szanse na wynalezienie innowacyjnych, a jednocześnie przemyślanych i skoncentrowanych na użytkowniku rozwiązań.